Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Nagrałem już na wiele tematów, ale zapomniałem nagrać o tym, co mnie zaskoczyło w tym kraju. Jakoś powiedziałem o tym kilku razy w innych swoich filmikach, ale nie nagrywałem osobisty film na ten temat. Więc zdecydowałem, że to byłby dobry pomysł. Chciałbym porozmawiać o 10 rzeczach, które zaskoczyli mnie w Polsce. No i zaczynamy. Pierwsze to ceny. Ja z góry widziałem, że ceny w tym kraju są tanie, że wszystko można sobie kupić, że nawet ze względu na inflację nie jest tak obrzydliwe, tak okropne jak w krajach postsowieckich, jak u mnie w kraju na przykład, ale nawet bez względu na to wszystko, mimo tego wszystkiego byłem bardzo zaskoczony, kiedy po raz pierwszy po prostu sprawdziłem ceny w Biedronce. To było tak dziwne dla mnie, bo ja skupiłem po prostu wszystko, co tam znalazłem, nawet straciłem wszystko, co miałem w kieszeni, ale kosztuje tanio, bo tutaj ja mogę sobie pozwolić to, czego nigdy nie mógłbym pozwolić w Azerbejdżanie albo w Rosji, na przykład Nutella, chipsy Pringles i tak dalej. Ja wiem, że nawet tutaj to kosztuje drogo, ale w naszych krajach to kosztuje jak wątroba, prawda? Więc to mnie zdziwiło. Dla mnie to był taki kulturny szok, nawet nie kulturny szok, zwykły szok. Jak dla obywatela, jak to możliwe, żeby wszystko kosztowało tanio. Rzecz numer 2 to stosunek ludzi do mnie. Chodzi o stosunku zwykłych ludzi do mnie. Niech to będzie jakiś pracodawca, albo ktoś, kto siedzi na kasie w Biedronce i tak dalej. Stosunek ludzi. Ja często słuchałem o tym, że ludzie są trochę zimni w stosunku do obcokrajowców i tak dalej, ale ja nie wiem dlaczego. Za pół roku ja nic takiego nie znalazłem, nie trafiłem na takich ludzi. Wszystkie ludzie, z którymi rozmawiałem, wszystkie ludzie są miłe. Na ulicach, w sklepach, wszędzie. Nawet to mnie było tak, że ja już mówiłem o tym, że ja zaprzyjaźniłem się z Polakami pijanymi na ulicy, tak zwykle. I dla mnie to jest szok. Dla mnie tak dziwne, kiedy wchodzisz do, nie wiem, do sklepu i sprzedawca tak, dzień dobry. Ja wiem, że to jest banalne, że to jest normalne, ale u mnie w kraju takiego nie ma. Ty wchodzisz do sklepu, tam ktoś tam siedzi po prostu i tyle. On nawet nie chce z tobą rozmawiać, on nawet nie chce na ciebie patrzeć, bo on nienawidzi ciebie, nienawidzi wszystko wokół. To nie kwestia kultury. To chyba kwestia tego, że ludzie żyją po prostu gorzej. Oni mają więcej problemów poza Europą. Ale nadal ludzie są miły w tym kraju. Stosunek ludzi wszędzie, oni są cierpliwi, oni zawsze mogą cię zrozumieć. Z tego powodu dla mnie to jest przyjemność. Codziennie, każdy raz, nie ma znaczenia gdzie ja jestem, rozmawiać z ludźmi. Na ulicach, na kasie, nie wiem, w autobusach, wszędzie, w ogóle wszędzie. Rozmowa, komunikacja z Polakami to dla mnie przyjemność. Prawda. Numer 3. Psy w pociągach. Ja wiem, że to trochę dziwne dla was być może, ale dla mnie dziwne, że psy tutaj są wszędzie. Mają dostęp do wszystkiego. Na przykład u mnie w kraju, jeśli ty po prostu spacerujesz z psem, to już nie podoba się ludziom, bo u mnie w kraju ludzie nie lubią psów, zwierząt w ogóle, ale i boją się, tak? Ale tutaj dla mnie to jest taka przyjemność, bo ja uwielbiam zwierząt. To jest tak przyjemne jechać gdzieś tam, nie wiem, pociągiem, czy w autobusach, czy w tramwajach, wszędzie, zawsze obok zwierzęta. Nie kotki, ale często to psy. I to jest tak miło, Boże, ja tak uwielbiam ich głaskać. To po prostu takie pozytywne mnie. Nawet kiedy ja miałem zły dzień, ale ja jadę gdzieś tam w autobusie i obok jakiś pies. Dziękuję wam za to. To chyba inny poziom rozwiniętości, do którego musimy iść w moim kraju jeszcze 20 albo 30 lat, czy coś takiego. I nie tylko w moim kraju, w ogóle w krajach postsowieckich. Ja zapytałem o znajomych Rosji, u nich też takiego nie ma. Nie ma czegoś takiego. Ja nawet wiem, że są zakaz salutów w tym kraju. Ja nie wiem, mam nadzieję, że poprawnie powiedziałem salut. Jeśli nie, to napiszę gdzieś tam niżej, jak to musi być poprawne. I to wszystko ze względu na to, że zwierzęta boją się takich halasów i tak dalej. Czyli to taki szacunek do psów naszych, do kotów i tak dalej. Powiem, do braci naszych małych, tak? I to cudowne. Jak można nie kochać ten kraj potem? To cudowne. Numer 4. Szybkość poczty. Ja często spotykałem takich ludzi, którzy narzekali na to, chodzi o Polsce. Ale ja wiem, jak działa poczta w moim kraju. Kiedy ty chcesz sobie coś zamówić
i czekasz kilku miesięcy na to, ale potem nie możesz znaleźć swojej paczki i tak dalej. Tutaj takiego nie ma. Nie ma znaczenia, gdzie ja zamówiłem to, za granicą czy tutaj, albo na przykład ja jestem w Gdańsku i zamówiłem coś z Poznania, tak? Dzień, maksimum 2 i paczka u mnie. To jest fajne, a paczkomaty to po prostu, wiem, że już przyzwyczailisz się do tego, ja jeszcze nie. Dla mnie paczkomat to tak, nie wiem, to cud, jakiś dar Boga, coś takiego. I to tak przyjemne każdy raz coś tam sobie kupować. Takie zwykłe rzeczy i po prostu dostawać ich ciągle kilku dni. Dziękuję bardzo, to przyjemne. Numer 5. Porcja obiadów. Nie wiem, dlaczego napisałem akurat to, ale ja zauważyłem, że tutaj porcje obiadów są, no jedzeni tam w restauracjach albo gdzieś tam zamówił coś, zawsze są większe, no niż u nas na przykład, jak zawsze. Nawet mały kebab w tym kraju, mały kebab, on jak zwykle u mnie w kraju. Ja już nie mówię o średnim albo o dużym, które są takie, Boże, ja jadłem go 3 dni po prostu. Ja zauważyłem, że Polacy w ogóle lubią jeść, gotować, jeść. Oni zawsze mają ochotę coś przygotować, nawet coś skomplikowanego. I to fajne, to naprawdę fajne. Miłe, kiedy ty coś możesz sobie zamówić i z góry widzisz, że tego ciebie wystarczy, tak? Ale nie jak u nas, kiedy coś tam zamówił, zjadł i nic. Numer 6. Poziom wzajemnej pomocy. Zaraz spróbuję to wytłumaczyć. Na przykład ktoś niepełnosprawny, tak? A próbuje coś sobie kupić w sklepu. I no oczywiście, że nie jest mu wygodnie. I każdy człowiek będzie próbował mu pomóc. Po prostu każdy, nawet jeśli on nie powie, że ja potrzebuję pomocy. Każdy człowiek. W pociągach, w sklepach, wszędzie ludzie są miły ze sobą i próbują pomóc ze sobą. Ja wiem, że będą dzisiaj ludzie, którzy napiszą, że nie, takiego nie ma w Polsce, ale to jest. Ja jestem bardzo uważny, ja zawsze zwracam uwagę na wszystko, na szczegóły. Szczegóły akurat to, za co ja zakochałem się w tym kraju. I to tutaj jest, to istnieje. Ludzie pomagają ze sobą. Wzajemna pomoc, ona wszędzie, na każdym kroku, na każdym kancie, nie wiem jak poprawnie powiedzieć, wszędzie. To jeden z powodów, dlaczego ja czuję się tutaj bardziej bezpieczny niż u siebie w kraju. To jeden z powodów, dlaczego ja lubię ludzi tutaj. Był taki moment, kiedy ja byłem w Warszawie, tylko przyjechałem i u jakiejś pani zapytałem, że czy być może pani wie, co tam znaleźć, nie pamiętam, co ja tam szukałem w sklepie. Ona tak, zaraz ja pomogę, tylko daj mi chwilę. A potem ona po prostu znalazła swoje dzieci, a ona miała 3 dzieciaka i razem z nimi po prostu ona coś tam szukała dla mnie, pokazywała, chociaż miałem wstyd, ja myślałem, że ona jest sama i to było bardzo miło. Jestem wdzięczny za to. Numer 6. Jakość i ilość żywności w sklepach. Jak zawsze migranty, którzy tutaj mieszkają, cały czas krzyczają o tym, Boże, jak tutaj wszystko jest niesmaczne i tak dalej, nie można znaleźć tego i tego. Często tego robią Ukraińcy. Przepraszam, lubię was, ale naprawdę to robicie. Ludzie z mojego kraju robili to samo. Ale ja wierzyłem gdzieś tam głęboko w sercu, że nie może być tak, to Europa musi być dużo żywności i tak, dużo żywności, bardzo dużo żywności. Czasami ja nie wiem, co wybrać. No po prostu nie wiem, co wybrać. Dla mnie to jakiś challenge. Ja do końca życia nie spróbuję wszystko, co jest w Polsce. Ilość, dużo i jakość. Naprawdę fajna jakość. Nawet chleb tutaj jest lepiej niż u mnie w kraju, bo on jest miękkim wielu dni. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jest świeży, więcej niż u nas i smaczniej. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie tego nie doceniają. Numer 8. I to jest moja ulubiona gościnność. Nawet nie biorąc pod uwagę to, że ja nie lubię swojego kraju, ja zawsze myślałem, że w moim kraju albo w ogóle w krajach Azji są bardziej gościnności niż w Europie. To taki stereotyp. Ale kiedy ja po raz pierwszy po prostu byłem w gościach u Polaków, dla mnie to był szok. Tyle torebek z jedzeniem do domu. Dziękuję bardzo. Ja to potem jadłem tydzień. Więc i nie tylko, to była nie tylko jedna rodzina. Ja znam dużo Polaków. Oni wszyscy są takimi gościnnymi. I wy to robicie nie z tego powodu, żeby ludzie mówili, że oni są mili ludzie. Nie, wy to robicie, bo chcecie to robić, bo macie to w duszy. Słowiańska dusza. O to i chodziło, kiedy ja mówiłem, że ja chcę mieszkać wśród Słowian.
Takiego nie ma, moim zdaniem, takiego nie ma w Niemczech na przykład. Numer 9. Stosunek kobiet do mężczyzn. Serio. U mnie w kraju wszystko na przykład wygląda tak. I w postsowieckich krajach też. Kobiety zawsze wymagają wszystko, zawsze musisz, zawsze powinieneś zrobić to. Zawsze powinieneś zarabiać wiele kasy. W przeciwnym wypadku ona nawet nie powie ci cześć. Ona nawet ci nie odpowiada. Tutaj ja takiego nie zauważyłem. Nie wiem dlaczego. Być może z tego powodu, że jestem obcokrajowcem i według nich jestem przystojnym? Nie uważam tak. Po prostu kobiety w Europie bardziej dbają o swoich mężczyznach niż kobiety ze wschodu, to na pewno. Na pewno. Żadna kobieta ze wschodu ci nie powie, że oj, nie masz kasy, masz problem, dawaj, ja ci pomożę. Ale tutaj tak. Kobieta sama ci może napisać, że dawaj, ja ci pomogę. Tylu ludzi po prostu chcą mi pomóc. Cały czas. Kobiety nawet. Chociaż ja jej nie prosiłam, tak? I dla mnie to jest szok. Tutaj wystarczy doceniać kobiety. Kochać ją, żeby ona kochała cię. Coś takiego. U nas tego nie wystarczy. Musisz mieć wszystkiego razem. Samochody, jachty, willy i tak dalej. Więc stosunek kobiet do mężczyzn tutaj jest zupełnie inny. Moim zdaniem kobiety szanują tutaj mężczyzn więcej niż w krajach postsowieckich. No i ostatnie, ja nie wiem dlaczego to w ogóle napisałem, policja. Po prostu ja przyzwyczaiłem, że w naszych krajach policja to zawsze mordercy, okropni ludzie, nie można nawet stoять obok nich, patrzeć na nich i tak dalej. Tutaj nie. Ja pamiętam, jak ja po prostu zobaczyłem coś takiego, jak leżał jakiś bezdomny na ławce, przepraszam, i dwa policjanta próbowali porozmawiać z nim, a on po prostu spał sobie. I potem jeden popatrzył na drugiego i oni tak... Oni po prostu powoli ściągnęli tak rękawiczki z kieszeni, założyli ich i tak zaczęli go delikatnie. Przepraszamy pan, ale tutaj nie można spać. Wow, naprawdę. U nas by go zabili już. I to nie po raz pierwszy u mnie tak było. Ja kilka razy rozmawiałem z policjantem na ulicy, nawet kiedy piłem piwo. Ja wiem, że jest zakaz, oni mi powiedzieli, że ej, no nie można tak i tak dalej. Są bardzo mili ludzie, nie powiedzieli mi nic złego. Nawet jeszcze powiem, że kilka razy mnie było tak, że po raz pierwszy ja nie skasował bilet na przykład. No chociaż to już był nie policjant, ale ten człowiek powiedział, że no dobrze, rozumiem, tak bywa. Każdy raz, kiedy ja mam jakiś problem, ludzie mnie rozumieją tutaj. Oni nie są obrzydliwi, oni nie są taki, ja nie wiem, niegrzeczni. Nie. Dlaczego wy sami o sobie myślicie, że jesteście niegrzeczni i tak dalej? Bo ja wiem, każdy raz, kiedy ja próbuję coś miłego powiedzieć o tym kraju, każdy raz tyle ludzi, którzy piszą, że nie, to nie tak, masz różowe okulary, ja nie mam różowych okularów. Ja jestem dorosłym, wystarczająco mądrym człowiekiem. I zanim przyjechać, ja dużo się uczyłem, ja dużo sprawdziłem i ja wiem, o co gadam, prawda? Wiem, o co mówię. I ludzie tutaj są bardzo miły. I wszystko zależy tylko od waszego stosunku do ludzi. Ja kiedyś to nie wierzyłem, ale to naprawdę tak. Im więcej ty wokół siebie widzisz cud, tym więcej ty dostajesz ten cud. Im więcej dobra ty robisz, tym więcej dobra ty dostajesz. Im lepiej ty myślisz o ludziach wokół, tym lepiej oni są. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jest jakaś równowaga. Być może jest jakaś siła, niewidoczna siła. Ale to jest. Naprawdę. Wszystko zależy od ciebie. Jaki ty masz stosunek do ludzi, do tego świata. Więc można powiedzieć, że prawie wszędzie można być szczęśliwym. Tak. Ale nie wszędzie. Ale akurat w tym kraju można. Dziękuję jak zawsze za uwagę. No i do zobaczenia.